Rynek jest dość szeroki, na pewno są jakieś niuanse, na które jeszcze powinienem zwrócić uwagę. Więc powiedzieliśmy sobie już sporo. Niedomówienia jakieś delikatne, a jaki rabat dostanę. Twoja wewnętrzna decyzja, czy to, co nam jest proponowane, to w ogóle jest fotel masujący. No dobrze, więc powiedzieliśmy sobie o wielu kwestiach, o tym, jakie Ty masz potrzeby, o tym, jakie funkcje ma fotel. No i jest ten rynek, co możesz tutaj spotkać, na co trzeba by było zwrócić uwagę, wchodząc na ten rynek foteli masujących. No, zacznijmy od tego, że trzeba by było sprawdzić, czy to w ogóle jest fotel masujący, to, co zostało Tobie zaproponowane, no bo czasami na rynku możemy znaleźć jakby maty masujące na stelażach, coś prostszego, coś bardziej relaksacyjnego, czyli bardziej fotel z funkcją jakąś masażu, to w jakiś sposób nam wibruje, ale nie jest to tym tematem, tym przedmiotem, o którym cały czas tutaj mówimy, o tych fotelach, o których my tutaj tyle spotkań poprowadziliśmy. Więc to, czy to jest fotel. Druga i to kluczowa rzecz, tak naprawdę od kogo kupujesz. Czy to jest firma, która już jakiś czas istnieje, czy jest godna zaufania, czy można z kimś tam porozmawiać i czy ten ktoś faktycznie mi pomoże i czy dotrzymają słowa, tak? To też jest bardzo ważne, bo serwisy się zdarzają, sprzedaż nie kończy się na tym, że fotel jest dostarczany do klienta, tylko też jest obsługa po sprzedaży, może będziesz właśnie potrzebował serwisu, może będziesz chciał wymienić na inny, na nowy model, więc kontakt, albo podpytać się po prostu o funkcję już nawet podczas już użytkowania, coś podpytać się, jak coś działa, no to też warto trafić do takiej firmy, która to wsparcie udzieli, która będzie pomocna i tą obsługę klienta na odpowiednim poziomie zapewni. To musi być firma, która też się trochę tym specjalizuje, która wie, o czym mówi. Tak? Także tutaj jest jedna kwestia. No niestety na naszym rynku warto mieć świadomość tego, bo czasami są takie niedomówienia, gdzie to jest faktycznie produkowane, jaki to jest sprzęt, bo różne głosy się pojawiają. Głównie fotele są produkowane w Azji, w Chinach. Stamtąd pochodzi większość produkcji, nie tylko foteli masujących. Tutaj ważne, żeby dystrybutorzy, producenci zachowali odpowiednią jakość tego, ale stamtąd to pochodzi. Jest oczywiście Japonia, tu są te najbardziej zaawansowane fotele. Jest Hiszpania na naszych kitonach, czy coraz mniej się słyszy już o Stanach Zjednoczonych, ale no nie ma produkcji takiej masowej z Polski, nie ma foteli polskich czy innych europejskich tutaj krajów, więc tu trzeba mieć świadomość, że to jest stamtąd i to nie jest nic złego, tylko warto mieć świadomość, żeby nie zostać wpędzonym czasami, wprowadzonym w błąd właśnie takimi niedomówieniami. Czyli tutaj na to by warto było zwrócić uwagę. Warto uważać na prezentacje, te nieuczciwe, te takie, no niestety ten nasz rynek został obarczony tymi prezentacjami grupowymi, gdzie w różny sposób zostały proponowane te fotele masujące, oczywiście w innej jakości, w innych cenach, no niesamowicie dużo problemu narobiło to na rynku, natomiast my oczywiście też wykonujemy prezentacje, ale tylko indywidualne, tylko u klienta w domu, tylko na jego życzenie i klient nikogo nie musi zapraszać, nie musi być 5 innych gości, którzy też potencjalnie są zainteresowani produktem, tylko to jest prezentacja taka, która ma ułatwić klientowi wybór, że nie ma czasu, czy nie ma możliwości przyjechania do naszego salonu wystawowego, więc my przyjedziemy do klienta, ale nie jest to prezentacja grupowa, a na takowe warto zwrócić uwagę i uważać, tak? Czyli stamtąd nie kupować. Warunki gwarancyjne to też jest bardzo ważna sprawa, żebyśmy wiedzieli, jak w razie potrzeby będzie reagował serwis, czy to ktoś przyjedzie, czy zostaniemy poproszeni o odesłanie, co nie jest możliwe w ramach naszego prawa, ale już takie sygnały też słyszeliśmy, że ktoś został poproszony o odesłanie fotela do sprzedawcy celem naprawy, albo słyszeliśmy też takie, że fotele się nie psują. No, mało się psują, zależy jaki model, zależy jaka marka,
ale no, nic nie jest doskonałe i jest ryzyko, że serwis się pojawi, więc warto przemyśleć, jak jest przekazywana gwarancja i jak jest realnie wykonywany ten serwis w ramach tej gwarancji, czy też po gwarancji, bo to też jest ważne, że po 2 latach nie kończy się użytkowanie sprzętu, tylko on może być użytkowany i 4, i 5, i 6 i mamy fotele, które i 8 lat pracują spokojnie u klientów, więc to też jest ważne, żeby te warunki gwarancyjne mieć zabezpieczone. No i jeszcze jedna kwestia dotycząca promocji, może krótko. Starajmy się nie iść tą linią, gdzie wysokość rabatu jest kluczem do wyboru fotela. To jakie fotel ma funkcję, czy mi odpowiada, czy nie, czy będę z niego korzystał, czy nie. I wszystkie rzeczy, które w wcześniejszych spotkaniach sobie omówiliśmy, to jest kluczem, a nie wysokość rabatu i przeciąganie się. Oczywiście cena jest ważna i to też oczywiście my jesteśmy w stanie tutaj rozmawiać, ale kluczem nie powinno być po prostu wysokość uzyskanego jednostkowego rabatu, tak? Tylko jakie funkcje ma fotel. Więc mamy tak mniej więcej tutaj rynek omówiony, to co może Cię spotkać na tym rynku. I powiedzieliśmy w poprzednich spotkaniach sobie o całym szeregu funkcji, więc teraz pozostaje tak naprawdę Twoja wewnętrzna decyzja na podstawie tych wszystkich pytań, które mogłeś zadać sobie w trakcie. No i pamiętaj, że jeżeli będziesz miał kolejne pytania, kolejne jakieś kwestie do wyjaśnienia, to zawsze możemy się spotkać, to zawsze możesz do nas zadzwonić.